Cześć, mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak zrobić ściek ryżowy. Jest to ściek ryżowy, który z bliska wygląda, troszkę się prześwietla, wygląda tak. No i co możemy zrobić? Zaraz przejdę do tego, jak robimy ten ściek ryżowy, natomiast co możemy zrobić za pomocą tego ściegu? No ja tutaj mam akurat czapkę, więc jest to czapka wykonana tutaj u dołu ściągaczem, zwykłym ściągaczem 1 na 1. Tutaj u góry jest ściek ryżowy, który naprawdę bardzo fajnie wygląda. Bardzo lubię tą czapkę i noszę ją już od lat. No i tutaj u góry gubimy oczka i zakończamy robótkę. Natomiast jeżeli chodzi o sam ściek ściągaczowy, to możemy również zrobić taką czapę. Mam tutaj taką, to jeszcze powinien być pomponik u góry, taką wełnianą, dużą, grubą czapę, którą można oczywiście też wywinąć i wtedy będzie wyglądała tak. I jest to ściek, z tego co tutaj widzimy, to 3 na 3, więc 3 oczka prawe, 3 oczka lewe i tak pracujemy dookoła. Natomiast jeżeli chodzi o tą czapkę ściegiem ryżowym, to ona tutaj ma, zaraz znajdziemy, o tutaj nawet zresztą widać, tutaj ma szef, także ona była robiona tam i z powrotem. I może tak pokrótce tylko powiem, jak ona była zrobiona, więc tak, ona miała tutaj nabrane 108 oczek dookoła. Następnie te oczka były przerabiane ściągaczem 1 na 1, tak jak tutaj zresztą widać. Jest wysoki ten ściągacz na 9 rzędów i później przechodzimy do robienia ściegu ryżowego, który polega, to jest bardzo prosty, polega na tym, że robimy, nie wiem czy to będzie widać z bliska, jedno oczko prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe i tak cały czas kontynuujemy. Ja tutaj już mam zaczętą małą próbkę, żeby Wam pokazać, więc to jest akurat ściek ściągaczowy, czyli to, co mamy tutaj u dołu czapy. Więc sobie robimy, kontynuujemy oczko prawe. Ściek ściągaczowy to nic innego jak po prostu jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Więc tak sobie pracujemy do końca rzędu. Prawe, lewe, prawe, lewe i tak do końca rzędu. Ja tu może jeszcze pokażę, bo mam nawet na sobie sweterek, który robiłam jakiś czas temu i ściek ściągaczowy możemy wykorzystać i do czapki, i do właśnie, jak sama nazwa wskazuje, ściągaczy, więc tutaj jest też taki ściągacz przy sweterku 1 na 1, więc on tak bardzo fajnie tutaj trzyma i bardzo ładnie wygląda. Teraz przechodzimy do robienia ściegu ryżowego, czyli tego, którego tu mamy na czapce. Jest to bardzo proste, ponieważ ważne jest to, żeby była parzysta liczba oczek, ponieważ raz przerabiamy oczko prawe, raz lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, a w kolejnym rzędzie na przemian. Czyli tam, gdzie było oczko lewe, robimy prawe, a tam, gdzie było prawe, robimy lewe. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze 2 oczka brzegowe, no ale nie zmienia to faktu, że i tak z 2 oczkami brzegowymi nadal będziemy mieć parzystą liczbę oczek. I teraz tak, pierwsze oczko brzegowe ściągamy. No i teraz sobie pracujemy. Czyli tak, będzie jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Mam nadzieję, że ostrość tutaj dobrze łapie. Prawe, lewe, prawe, lewy i spotkamy się na końcu rzędu. Jesteśmy teraz na końcu rzędu i wychodzi mi na to, że ostatnie oczko robię lewe i zostaje mi oczko brzegowe, które przerabiam na prawo. Dobrze, obracamy robótkę. Pierwsze oczko brzegowe ściągam bez przerabiania z nitką z przodu i teraz robimy tak. Jeżeli
tutaj widzę, bo oczywiście na prawej stronie i na lewej oczka będą odwrotnie, czyli jeżeli na prawej ostatnie oczko zrobiłam na lewo, to przechodząc na lewą stronę, to oczko widzę jako oczko prawe, więc skoro teraz na tej stronie to oczko jest prawe, to ja je przerabiam na lewo. Następne oczko widzę, że jest oczkiem lewym, przerabiam je na prawo. Widzę oczko prawe, przerabiam na lewo. Oczko lewe przerabiamy na prawo. Oczko prawe na lewo. Oczko lewe na prawo. I tak kontynuujemy pracę do końca tej strony, do końca rzędu. I ostatnie oczko brzegowe zawsze przerabiamy na prawo. Jesteśmy znowu na stronie prawej. Tu już zresztą zaczyna być widać ten nasz ściek ryżowy, ale pracujemy dalej, żeby był lepiej widoczny. Czyli pierwsze oczko brzegowe ściągamy z nitką z przodu i potem pracujemy. Widzę, że tutaj było oczko w poprzednim rzędzie lewe. To teraz robię na prawo. Tu było oczko prawe, więc robię na lewo. Tu było oczko lewe, więc robimy na prawo. I oczko, widać, prawda? Oczko prawe robimy na lewo. Oczko było lewe, więc teraz na prawo. I tu nad prawym robimy na lewo. Oczko prawe, oczko lewe i tak pracujemy cały czas i po prostu najważniejsze jest, żeby patrzeć, jakie były oczka w poprzednim rzędzie. Tak, czyli tutaj widzimy, że to było na lewo, więc tu pójdzie prawe, później pójdzie lewe, prawe, lewe i tak dalej. A tu poniżej widzicie ściek ściągaczowy 1 na 1, ale za chwilkę jeszcze zrobimy sobie kilka rzędów i zacznie nam być fajnie widać ten ryżyk. Mam już zrobione kilka rzędów robótki ściegiem ryżowym i wygląda on następująco. Tutaj jest ściek ściągaczowy u dołu, a tutaj nasz ryż bardzo ładnie wygląda, bardzo fajnie się prezentuje. Także możecie sobie zrobić czapę w takim kolorze. Mam tutaj akurat białą, w różowym. Ściek ściągaczowy jest, wiadomo, bardzo uniwersalny, natomiast ten ryż także. Ja mam nim też wykonany sweter, gdzie korpus był robiony zwykłym ściegiem pończoszniczym, natomiast rękawy były wykonane ryżem i świetnie to wygląda. Także zachęcam Was do próbowania, bo jest to bardzo łatwy wzór, tak jak mówiłam, że po prostu pracujemy oczkami naprzemiennie prawymi i lewymi. Jeżeli tutaj w poprzednim rzędzie widzimy, że było oczko lewe, no to teraz nad nim musi być prawe. Jeżeli tu było prawe, no to widać, prawda, z nitką z przodu, taką tutaj zawsze jest lewe, a z taką pętelką prawe. Więc nad lewym idzie prawe, nad prawym idzie lewe. I tak do końca naprzemiennie. Pierwsze oczko brzegowe zawsze ściągamy bez przerabiania z nitką z przodu, ostatnie przerabiamy na prawo i wtedy nam tutaj wychodzi taki ładny, zgrabny łańcuszek. Zresztą o oczkach brzegowych mam filmik, gdzie pokazuję kilka metod przerabiania tych oczek brzegowych. Każdy może wybrać dla siebie. I tak właśnie nam się prezentuje ten ściek ryż. Podoba Ci się? Mam nadzieję, że wykorzystasz go do czegoś i będziesz nim tworzyć piękne udziergi. Pozdrawiam.